Dobry wieczór, kochane dzidzie! Nieważne, że to jest nowy sezon i ja dalej nie pamiętam, że sytuacja dzieje się w YouTube i cały czas mówię wam dobry wieczór, mimo że widzicie to, kiedy wy chcecie, a nie kiedy ja się pojawiłam. Może być. Kurde, miałem ci tę czołówkę w ogóle pokazać. Dobra, będzie kiedy indziej. Potem. Zapraszam serdecznie na newsiki. Newsiki? Nigdy tak nie powiedziałam. W dzisiejszym programie zamiar mam omówić sytuacje bieżące bardziej lub mniej. Wiecie, jak to jest z montażem i mną w internecie. Porozmawiamy sobie o Top of the Top festiwalu w Sopocie. Porozmawiamy sobie o TVN-ie i Adamie Małyszu. Porozmawiamy sobie o Eurowizji. Tak, nie tej, która była, tej, która będzie. Zapraszam serdecznie, Bawunia. Muszę podkreślić, że jest to odcinek niemontowany przez moją wyśmienitą montażystkę, co znaczy, że faka poza wybije Państwu ekrany, a potem oczka. Proszę być przygotowanym. Mimo wszystko zapraszam do pierwszego newsa. Pierwszy news to Sopot Top of the Top Sopot Festival. Czy Państwo coś na ten temat wiecie? Bo ja się wiele dowiedziałam się z newsów, a później nawet zaczęłam to oglądać, a potem sama przygotowałam na ten temat materiał. Zapraszam. Będę tutaj zerkać i to tak głupio wygląda, nie? Tak nisko se patrzę. Na razie se tak zrobię, a potem se podniosę se. A może nie se. Czym jest Sopot Festival? Pauza I jednak se to podniosę. i sobie podniosłam. Teraz już mogę czytać dla Państwa informacje. Chociaż tak naprawdę, jak polecił mi mój przyjaciel, mam tylko tutaj briefing. Dalej nie czytam z promptera, jak Państwo sobie nie życzyli, chociaż tak było łatwiej. Czymże jest Sopot Festival? Tym razem Top of the Top Sopot Festival. Strasznie trudna nazwa, więc wymaga wyjaśnienia. Pierwszy festiwal trwał od 25 do 27 sierpnia 1961 roku. Żadne z Państwa nie ma absolutnie okazji pamiętać tej daty. Do 2003 roku był to Międzynarodowy Festiwal Piosenki. Później niestety bądź stety, we'll see, kto ocenia, ten ocenia, zaszły zmiany. Do tego stopnia wcześniej był ten festiwal popularny, że słynny... Ojejku, no ja nie wiem, kto ogląda to tak, ale mam nadzieję, że dla Państwa jeszcze chwilę słynny, owszem, wyjdę na boomerkę, Boney M z piosenką Daddy Cool. Kojarzysz? Uff. Prawie Gen Z, ledwie millennial in between kojarzy, więc Państwo też. Ma na swoim oficjalnym profilu na YouTube kawałek zarejestrowany właśnie w Sopocie. Wideo do tego kawałka zostało zarejestrowane w Sopocie, zrealizowane moim zdaniem miodnie. Kurczę, jak to świetnie wygląda, jak dobrze byliśmy wtedy byliśmy, no nikogo z nas wtedy nie było, umówmy się, ale tak się mówi, my Polacy tak mówimy. Jak świetnie byliśmy wtedy przygotowani do tego, by robić takie festiwale, robić rzeczy międzynarodowe, ogólnoświatowe i nie chodziło wyłącznie o międzynarodowość w przyjaźni ze Związkiem Radzieckim, nic z tych rzeczy. Boney M, Daddy Cool, teraz przed Państwem na tyle, na ile YouTube pozwala. Widzieliśmy już Boney M w festiwalu sopockim w latach 79, a teraz porozmawiamy sobie o tym, jak festiwal przechodził z rąk do rąk, ponieważ zapisałam sobie, że na przestrzeni lat od 61 roku festiwal organizowało TVP, TVN, Polsat, potem był brak emisji przez kilka lat, a następnie znowu TVN. Bardzo było dużo różnych Właścicieli marki? Streamerów? Telewizji? No nie wiem, no dużo różnych instytucji. instytucji zajmowało się produkcją festiwalu w Sopocie i tracił on troszeczkę swój wyraz, zwłaszcza, że w pewnym momencie, już nie pamiętam w którym, warto sprawdzić w Wikipedii, przestał być międzynarodowym festiwalem piosenki, jak to było kiedyś za czasów Boney M i PRL-u, a stał się po prostu aktualnie nazywanym Top of the Top Sopot Festiwalem. Czy ja się będę rozgadywała na temat tego, dlaczego nazwy się zmieniają? W tym momencie festiwal organizowany jest przez TVN
I stąd płynie imba. Dowiedzmy się coś o imbie. Bo pytanie brzmi, co tam robi Magda Gessler? Zobaczmy. Gdzieś tutaj mam Magdę Gessler, sobie ją wrzucę. Pani Magda Gessler tańczy sobie ochoczo na scenie z Pirowskim i innymi prowadzącymi, pląsa szalenie i bawi się świetnie. Oczywiście super. Komu to przeszkadza? No może melomanom, którzy pamiętają historię festiwalu i że był on festiwalem muzyki, a nie festiwalem TVN. Ale słuchajcie, sytuacja jest związana z tym, że festiwal w Sopocie zbiegł się z nową ramówką TVN-u, więc zrozumiałym jest, że te sytuacje biznesowo będą się przeplatały. No jakoś tak zupełnie przypadkowo wszystkie gwiazdy, czerwone dywany, ścianki, kwiaty, fotoreporterzy i milion TikToków i rolek zostały połączone ze sobą i już nikt nie wie, czy to ramówka TVN-u, czy to Top of the Top Sopot Festival? Boże drogi, no festiwal w Sopocie, no bo też już to top of... To ileż można, nie? Bo przecież mi się zaraz język połamie. No, totalnie. Media i komentarze. Komentujący i dziennikarze, czytam sobie, co sobie napisałam, plotkarze nie zostawiają suchej nitki, że fatalne nagłośnienie, że impreza pracownicza TVN-u, że stracił wyraz, piszą komentujący. No trudno się nie zgodzić z tym nagłośnieniem. Zwłaszcza na początku rzeczywiście sytuacja była fatalna, a odbiór telewizyjny był cokolwiek dyskusyjny. Nie wiem jak było na bieżąco na festiwalu, bo nie byłam. Była tam na przykład Kisio Skorupa, można jej zapytać. Dobry wieczór, kochane dzidzie. Witam Was bardzo serdecznie z centrum i z serca gorącego jeszcze w sierpniu Wrocławia. To jest nowy sezon prasówki, a ta część tego programu nazywa się Ulicznica, bo jestem na ulicy i zapytam ludzi, co sądzą. Co sądzisz? No jak widać niewiele, ale może się dowiemy, jeśli nie przyjedzie mnie rower. Bawi bawunia, a ty? Łukasz Bawunia. Boże drogi, wielki fan! Dzidziu, czy wiesz czym jest Top of the Top Sopot Festival? Nie. Czyli już wiemy, że nie oglądałeś? Nie? Coś słyszałeś? Nie. A że była imba? Ja żyję po prostu pod kamieniem od 13 lat. Nie czytałeś, że była imba, że to była tak naprawdę ramówka TVN-u? Nie. Czyli potwierdza się moja teoria, że media zrobiły imbę. Hej, uwaga! Pierwsze pytanie. Czy to są naturalne włosy? No, chyba nie, ale... Pytałam o twoje! Ona ma nienaturalne włosy, a ja przeciwnie. Wydało się. A czemu? Wiesz co, nie oglądam telewizji. A nie interesuje Cię Sopocki Festiwal Muzyczny? Wiesz co, no jakoś tak wyszło, że nie. Czyli nie wiesz, że była tam imba i co tam się wydarzyło i że nagłośnienie było fatalne i że ludzie mówią, że to była ramówka TVN-u, a nie festiwal w Sopocie. No nie wiem. Nie? Częściowo tak. Nieźle. Ciebie najpierw zapytam, czemu nie? No nie przyszło mi po prostu to przez myśl, żeby przesłuchać cokolwiek. Piękna odpowiedź, dziękuję. Starałem się. A Ty co wiesz na ten temat? Oglądałem wieczorem po prostu Który z koncertów? pierwszy dzień i trzeci. I jak Ci się podoba? Trochę było fajnych trochę momentów, trochę mniej. Dobra, co Ci się podobało i co Ci się nie podobało? Po jednej rzeczy, takie highlighty. Dużo technicznych problemów. Słyszałam, czyli jednak dziennikarze mają rad. Wpłynęło na Twój odbiór tego festiwalu? No myślę, że tak. Hejtujesz czy dajesz szansę? Nie, daję szansę oczywiście. Sopot Festiwal? Nie. Dlaczego? Niestety nie wiem, co to jest. Świetnie, czemu o tym nic nie wiesz? Nie wyskoczyło mi nic na ten temat. Super, to jest bardzo dobra odpowiedź, dziękuję bardzo. Czy wiesz, kto zdobył bursztynowego słowika? Nie wiem. No nic dziwnego, bo nie wyskoczyło. Idą nawet tutaj. Jak ja mam robić rzetelne dziennikarstwo z takim poziomem unylonowienia japy? Dramat! Czy oglądałaś Top of the Top Sopot Festival? Absolutnie nie, Dlaczego? ponieważ nie mam telewizora. A czy wiesz coś o Top of the Top Sopot Festival? Także jest. Kto dostał syr bursztynowego słowika? No właśnie, problem polega na tym, że nie ty. Czy widziałaś Top of the Top Sopot Festival?
Nie. Kto dostał bursztynowego słowika? O Jezu, nie wiem. Miało być łatwe. To pod festiwal. Nie. Dlaczego? Jestem zajętym człowiekiem. Dobra odpowiedź. Co? Nacisnęłam głośność. Kurwa, jestem idiotką, a nie dziennikarką. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Widziałeś Top of the Top Sopot Festival? Niestety nie. Bo jesteś zajętym człowiekiem? Jestem bardzo zajętym człowiekiem. Boże, skąd ja to wiedziałam? No dobrze, a kto dostał bursztynowego słowika? Nie mam pojęcia. Czy wiecie, czym jest zatem bursztynowy słowik? Nagroda. Wow! the top. Dobrze, świetnie. A Dodo chyba tego nie Wygrał dostała, ją ale coś i innego. wygrał ją ten, no jak on No, miał. no, dawaj, dawaj. Bo ja nie pamiętam. Oskar Cymuś? Nie. Tak, dokładnie. Jeszcze raz? Oskar Cymuś. Cymuś? Cymuś? Cyms? No jak Cymes? Cyms. No jak Damy napisy. W każdym razie prawidłowa odpowiedź. I jak Państwo widzieli, była bita piana w internecie, pisane były artykuły i komentowali Polacy na Facebooku, a moi interlokutorzy... No co by dużo nie mówić, wiedzieli niewiele. Ale przynajmniej parę osób wiedziało, kto wygrał i może o tym porozmawiajmy, drodzy Państwo. Srebrnego bursz... Ale... Kurwa, kłamie typiara. Zamiast przeczytać to ona wymyśla jak sztuczna inteligencja. Powinnam zmienić, kurwa, imię z Bawi na ChatGPT. Bursztynowego słowika otrzymał w tym roku Oskar Cyms za piosenkę Cały czas. Mam rację? W każdym razie, drodzy Państwo, co by nie mówić, to też często chyba powtarzam w tym programie. Anyway! O Boże drogi, to też powtarzam często w tym programie. No bo to jest prasówka, tylko nowy sezon. Ja się w tej piosence zakochałam, odkąd pierwszy raz słyszałam ją w radio. Później zaczęłam ją puszczać w domu, tańczyć do niej i śpiewać sobie przed Państwem fragment piosenki. Bo czemu nie? Urodzony 26 lipca 2000 roku, 24-letni, jakbyście Państwo szybko nie policzyli, Oskar Cyms Nowem. I have no fucking idea where's Nowem. Know him? I don't know. Really. Polski piosenkarz i autor tekstów zdobywa, moim zdaniem, szalenie zasłużenie za piosenkę, która była przed chwilą, słowiczka bursztynowego. Drodzy Państwo, podsumujmy zatem ten materiał. 57. edycja Polskiego Festiwalu Muzycznego trwała 4 dni i podzielona była na koncerty. Koncert Gorączka Sopotniej Nocy. Przełącz podsekcję. A nie, to z Wikipedii mi się skopiowało. Koncert Cudowne lata 90. Koncert o bursztynowego słowika. Muzyka to coś, co nas łączy. Legendy polskiej muzyki. 30-lecie płyty San Edyty Bartosiewicz. Koncerty, legendy polskiego hip-hopu. Co by kto nie mówił, czy się podobało, czy nie. Czy nagłośnienie było dobre, czy nie. Moim zdaniem wybór i range, jak się mówi range? Zasięg tych wszystkich koncertów, sięgające od dawna do niedawna. Legendy polskiej muzyki powiedziałam. Na jednej scenie legendy, które Sopot pamiętają z jego początków. Raperzy, którzy nigdy nie myśleli, że wystąpią na scenie w Sopocie, co było powiedziane nieraz na tej scenie, to coś fajnego, coś pięknego i bardzo podoba mi się ta idea. No a że imba, że to była ramówka TVN-u? Co ja wam powiem? Nie wiem, w następnym newsie wam to powiem, ponieważ jeszcze chciałam powiedzieć, że, bo sobie zapisałam, nie? Już przeszłam dalej, ja sobie zapisałam. Nie idą nylony, to ja idę dalej. I sobie znalazłam, uwaga, na scenie wystąpili. O Boże drogi, nic nie widzę. Kwiat Jabłoni, Eny, Wilki, Luke, Rebel coś tam, Linkin Park, nie, Lady Punk, coś tam, nieważne, Państwu się tutaj wyświetla, ponieważ mam to bardzo małe, a przeczytam tylko zaledwie kilka gwiazd z pierwszego dnia. Także moim zdaniem na propsiku. A już zahaczyłam o następny temat, więc co? Następny news! Już chwileczkę wcześniej wyprztykałam się z tego, że coś jest na rzeczy ze stacją TVN. Znowu na sprzedaż? Co tam się dzieje? Ta ramówka? Jezus, ten sąsiad kurwa musi krzyczeć w środku nocy? Wydajesz tak samo głośne dźwięki, by the way, dla niego. Powiem ci szczerze, że dawno mnie tak nikt nie zgasił jak ty teraz.
So, co z tym TVN-em, drodzy Państwo? O co chodzi? Dlaczego jest takim ważnym tematem? I moim zdaniem, dlaczego festiwal w Sopocie odbił się takim szerokim echem jako impreza ramówkowo dla pracowników TVN-u? Jak piszą wirtualnemedia.pl, znowu jest na sprzedaż. Kilka dni temu Financial Times Nie no, dziewczyno, włóż sobie kurwa koci kłak do ryja i mów, no. Kilka dni temu Financial... Financial... Financial? 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 Financial. Financial to będzie jakby tłumiki robili. Finance, so financial. Financial, okej. Kilka dni temu Financial Times podał, że Warner Bros. Discovery prowadzi przegląd swoich aktywów. Może on zaowocować decyzją o sprzedaży TVN. Firma przez spadki w Stanach Zjednoczonych mocno obniżyła wycenę swojego segmentu telewizyjnego i chce postawić na rozwój streamingu. Z bieżącego roku w Polsce streaming stanowił 8,3% całkowitej oglądalności na ekranie telewizoru. Ważnie rośnie. Naczytałam się, narobiłam błędów, a tak naprawdę gówno to Państwo mówi. Okej. Drodzy Państwo, prosto z mostu, telewizja upada. To, że ja nazwałam swój program Bawi TV w internecie, też nie było dla mnie błogosławieństwem, lecz strzałem w stopę, ponieważ kto chce oglądać telewizję? Ale kocham telewizję, ponieważ ona ma dla nas coś ciekawego. Proponuje coś, co jest w jakiś sposób sprawdzone przez kogoś, komu ufamy bądź nie. YouTube ma trochę inaczej, bo możemy wszyscy wpierdolić wszystko, a ilość kliknięć buduje zasięgi. Ta różnica jest bardzo ważna i uważam, że rozdział między telewizją i YouTube powinien być i te byty powinny stanowić jedność jako medium wizualne wraz z kinem, teatrem i tak dalej. Naprawdę nie chciałabym, żeby telewizja straciła na znaczeniu, ponieważ mimo wszystko już wydaje mi się, że wiemy, że wnosi jednak coś ciekawego. Ale wracając, o co chodzi? Chodzi o pieniążek, tak, którego widoczny jest tutaj brak. TVN sprzedawany był już wielokrotnie i wydaje się, że znowu może być wystawiony na sprzedaż przez to, że Discovery po prostu zwyczajnie może się to nie opłacać. To nie chodzi o to, że telewizja jest chujowa, tylko że, no, jakby ktoś z Państwa może tak powiedzieć, napisz to w komentarzu, no nierentowna, nieopłacalna, więc może chciałoby to sprzedać. Jeśli Was interesuje ta tematyka, popiszmy sobie o tym na Instagramie, ponieważ ja uwielbiam rozmawiać o mediach, albo przeczytajcie artykuł na wirtualnych mediach, który linkuję pod tym filmem, a jak już wchodzicie tam, to lajkujcie, subujcie i tak dalej, co nie? Przejdźmy dalej. No dobra, o co chodzi? Zapytałam Państwa również w wywiadach na ulicy pod lokalem Surowiec w Galerii Neonów Wrocławskich, kim jest Adam Małysz. I wiedzieliście Państwo, ale nie wiedzieliście, kim będzie. Dlatego mały bawuński materiał. Przechodzimy do następnego pytania i następnego tematu. Czy wiecie, kim jest Adam Małysz? Tak. Narciarz. Narciarz. Skoczek. Narciarz czy skoczek? Skoczek. Skoczek jaki? Polski. Narciarski. Dobrze, polski skoczek narciarski Adam Małysz. Kim jest Adam Małysz? Tak. Kim jest Adam Małysz? Skoczkiem narciarskim. I? Fanem bananów i bułek na śniadanie. Tym narciarzem? Narciarzem. Nieprawda. Skoczkiem. Jakim? Narciarskim. Skoczkiem? Narciarzem. Nieprawda. Jest byłym skoczkiem narciarskim, byłym offroadowcem, prezesem związku... Teraz jest chyba w social mediach, z tego co słyszałem. Dobrze. A co będzie robił Adam Małysz w przyszłości? Nie. A kim teraz będzie Adam Małysz, wiesz? No, jak był małą łyżką, to może być łyżką do zupy? Nie wiem. To ja ci powiem... Ale będzie czymś, A? coś tam będzie się działo, bo widziałam na Make Life Harder. Chyba miał być, coś słyszałem, że ma być w TVN. Coś w TVN? Ktoś w końcu wiedział, wielkie brawa, jackpot! Adam Małysz zostanie prowadzącym Dzień Dobry TVN. Co o tym sądzisz? O wow! Pierdolisz. No nie, właśnie dlatego jest to pytanie. Dalej nie oglądam telewizji. Nie oglądam Dzień Dobry TVN, ale powodzenia mu życzę. Czyli nie hejtujemy, tylko kibicujemy. Tak, generalnie nie hejtujemy. Co wy na to? Dajmy szansę. Jak na lato, no dobrze chyba. Bardzo dobrze, musi za coś żyć. Fantastycznie, czyli nie hejtujemy, tylko wspieramy. Oczywiście zawsze wspieramy. No i ja wspieram twój wspaniały wieczór, buziaczek, pa!
Dowiedzieliście się Państwo z materiału, że nowym prowadzącym Dzień Dobry TVN będzie Adam Małysz. Co mam o tym powiedzieć? No, Mucha tu kurwa lata, dlatego tak kręciłam. Ale pięknie tak oczami zrobiłeś. Bo ona tak tu kręciła się. Cudowne. W każdym razie. Adam Małysz, oprócz tego, że jest znanym skoczkiem narciarskim, prezesem Związku Skoczkorstwa Narciarskiego, co wypowiedzieć nie umiem, a jeszcze mnie wziął. A w międzyczasie pan Adam Małysz był jeszcze osiągającym sukcesy w rajdach Dakar rajdowcem. Teraz będzie stawiał swoje pierwsze kroki jako prezenter telewizyjny. No, w internecie już wiemy, jak zdania są podzielone. Podzielone są tak, że albo chujowo, albo niech spierdala. Przepraszam najmocniej, ale no wiemy, jak jest. No na szczęście moi rozmówcy i ja trzymamy kciuki i kibicujemy. To, co się dzieje teraz w TVN-ie, przez to, że może spodziewać się problemów finansowych, jest dla mnie bardzo interesujące. Bo zupełnie niewykluczone, że to medium stanie się inne i już nie takie dziadersko-boomerskie. Napisałam sobie, że trzeba jakoś odrobić straty, zacząć zarabiać, a co innego jak content. No i już nawet TVP, drodzy Państwo, ściągnęło sobie tiktokerów, instagramerów. W głowie mojej biega chomik na kółku, bo nie pamiętam, o kim chciałem powiedzieć. Na szczęście wszystko to będzie w montażu, więc wyświetlam te osoby i ich programy teraz tutaj. Będziecie wiedzieć, o co mi chodzi. Osoby z internetu przeniesione do telewizji. Pan Adam Małysz, ja widziałam w zajawce, że radzi sobie świetnie. Ponadto, wiele komentarzy w internecie mówi, że koleś się nie nadaje, bo nie umie się wysłowić. Moim zdaniem to absolutna nieprawda. Od momentu, w którym Adam Małysz pojawił się w mediach jako skoczek narciarski, który zrobił wielką furorę jako gwiazda sportu, no i wielki też również sportowy. Też również, no debilka dziennikarka. Zrobił świetną pracę jako osoba publiczna, więc moim zdaniem absolutnie fantastyczna osoba na fantastycznym miejscu. Trzymam kciuki i czekam. Zobaczmy, co pan Adam Małysz ma do powiedzenia, jeśli TVN i YouTube pozwolą mi na to. Chyba za duża ta marynarka, to po Prokopie? Jak to mówią górale? Zacznij dzień, łodź dzień dobry. No i co? Ładny kadr, ładne słonko, fajnie to wszystko wygląda. Pan Adam wesoły. Pojawiały się już sytuacje w telewizji. Marcinowi Prokopowi pękły spodnie na tupie. Wszystko fajnie, no. Widziałeś to? Tak, to byłam, jakby mam nadzieję, że mi się to uda znaleźć i gdzieś się wyświetla. Bawią się, ja pierniczę. W jakim celu tyle hejtu i jadu, no? Że koleś był sportowcem jakimś... Kolać, kurwa mać. Ileż ja to będę musiała wypipkać przez to. A wszystko przez to, że pan Adam Małysz jest super. Napisałam sobie to wszystko, co już Państwu powiedziałam. Zatem nie pozostaje nam nic innego, jak napisać w komentarzu, że... Mam nadzieję, nie hejtujecie Adama Małysza, tylko że propsy. Następny news! Jojo Siwa, Jojo Siwa, tak? Tylko na pudelku. A tak naprawdę nie tylko na pudelku, bo pierwszy, gdzie wyczytałam, to SK News i już to widziałam na TikToku, widziałam to w internecie, mówił mi o tym wcześniej mój producent, a teraz ja o tym mówię. Amerykańska gwiazda, jednak czytam za pudelkiem, Jojo Siwa, Jojo Siwa, Jojo Siwa? Czy Państwo znacie? Proszę fonetycznie napisać w komentarzu. Chcę reprezentować Polskę na Eurowizji. Ekspertka ujawnia, czy to możliwe. Jezus, nie doczytałam tego i teraz będę musiała się odnieść do jakiejś ekspertki. No czyli mamy też troszeczkę, drodzy Państwo, moje czytanie pudelka. Niech nam będzie ostatni news. Ostatni news też jest newsem LGBTQ, a Państwo teraz widzicie, dlaczego ja się napiję. A little bit over a year ago, I came out to the world. And one thing that I've always wanted to do since then is go to Pride. This is... Today. Usłyszeliście Państwo właśnie wykon na żywo we fragmencie z YouTube'a, chyba na jakimś Pride w Stanach Zjednoczonych, kiedy pani Jojo Siwa Shiva popierdoli mnie w tym programie.
Wykonuje swój nowy utwór pod tytułem, który się tutaj wyświetla, ponieważ jest tak kretyński, że nie mogę tego przeczytać, wypowiedzieć i zapamiętać, o którym Polacy od razu powiedzieli, że jest to disco polo. Udało mi się znaleźć elementy. Po pierwsze, taniec zespołu, absolutnie disco polowy i ten kurwa harmonika, akordeon. Pani JoJo chciałaby wystąpić w Eurowizji, a to dlatego, że Polacy powiedzieli, że ta piosenka brzmi jak polskie disco polo i zapytali, czyż ona przypadkiem nie miałaby ochoty wystąpić w naszej reprezentacji. Otóż czytamy na pudelku, że chyba się to wydarzy. JoJo Siwa niespodziewanie ogłosiła, że chciałaby reprezentować Polskę na Eurowizji. Mamy komentarz eurowizyjnej ekspertki. Ma go pudelek, do którego zaraz dojdę. Znaczy do pudelka już doszłam, do komentarzu dojdę. Chciałbym też dojść na przykład pod prysznic po tym, jak tu jest strasznie gorąco. Przecież ja się kurwa zaraz ugotuję. Ty znasz w ogóle tę piosenkarkę? Karma's a bitch. I shouldn't know better. Jej nowa płyta i trasa koncertowa chyba właśnie zdobywają listy paździerzowych przebojów. Nie mnie oceniać. Zobaczmy, co pisze pudelek. Klikam, pani JoJo wygląda cokolwiek wystrzałowo. Oczywiście pudelek pisze nam, czym jest Eurowizja, puszcza mi film z reklamami, amerykańska gwiazda, do grona artystów, jojo coś tam, sranie w banie, kolejny dzień, kolejne coś tam, Eurowizja. Ekspertka ujawnia, uwaga, może mi się udało dotrzeć, zobaczymy. Choć internauci podejrzewają, że JoJo zamieszcza w sieci eurowizyjne deklaracje w formie żartu, temat i tak wywołuje sporo emocji, postanowiliśmy więc zapytać Jezus Maria, no oni muszą cały czas. Dobra, sprawdźmy, gdzie ekspertka. Dobra, mam chyba cytat z ekspertki, chociaż nie wiem z kogo. To jest bardzo ciekawa akcja, zarówno dla JoJo, jak i dla Polski, ale jednak myślę, że pomimo rozgłosu i ogromu zainteresowania tak się nie wydarzy. Oczywiście JoJo mogłaby reprezentować Polskę, chyba że telewizja polska ma wymóg polskiego obywatelstwa. Sranie w banie, wiadomo, że nie. Dobra, dajmy spokój. Kolejny artykuł absolutnie wyciągnięty z cudzej, nieekologicznej torebuni, z plastiku z temu. Słuchajcie, a wy co sądzicie? Ja bym bardzo chciała, żeby taka osoba próbowała reprezentować Polskę, a jeśli zagłosujemy, bo drogi Boże, zielony przez RZ, chciałabym, żeby głosowali ludzie, a nie stare dziady z TVP. Chodzi mi oczywiście o to, kto wychodzi nas reprezentować na Eurowizji. Rozmawialiśmy o tym w zeszłym roku, nie chce mi się teraz. Bardzo bym chciała, żeby JoJo miała szansę po pierwsze pokazać, co ma dla nas do zaproponowania. Co do zrobienia? Do zaproponowania. Ponadto, jaka będzie jej konkurencja wówczas? Po trzecie, czy zrobi prawdziwe disco polo? Ciekawa jestem, co sądzicie w komentarzach. Jak już zaglądacie w komentarze, kliknijcie również suba, lajka i wyślijcie ten link do tego filmu znajomym. Jestem fatalną youtuberką, a może będę lepszą. Jak ktoś w końcu będzie sponsorował ten program, ja jestem Bawi, to jest pierwszy odcinek Bawi TV, prasówka po przerwie. To też mam zdjąć? Jest tu tak strasznie gorąco, że ja już kończę. Mam nadzieję, że te newsy was rozgrzały do czerwoności. Piszcie o tym, co mam też oczy. Nie, no co ty, daj już spokój. Piszcie, co sądzicie i trzymajcie za mnie kciuki, żebym w końcu w tym sezonie robiła ten program regularnie. Dziękuję, że byliście. Kocham was bardzo serdecznie i widujemy się czasami w mieście we Wrocławiu, czasami w Polsce. Będę pisała o tym na swoim Instagramie. Może ja już skończę? Pa!